Kopsa! Jupi! Kopsa! Jeszcze raz, trójskok. I kopsa! Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Fiata Pandy Cross. I to tej wersji 4x4. Tak, Panda może mieć napęd 4x4 i wcale to nie jest nowość, bo już pierwsza generacja Pandy, czyli ta pokazana w 1980 roku, miała wersję z 4x4. Ba, do dziś te pierwsze Pandy 4x4 uważane są za świetne i niezawodne wozy idealne w góry. Zresztą w Alpach sporo takich starych Pand 4x4 wciąż się widuje. I to samo tyczy się tych nowych Pand 4x4. Na zachodzie, czyli w Austrii, Szwajcarii czy we Włoszech jeździ tego bardzo dużo. Będąc ostatnio we Włoszech widziałem, że nawet policja używa Pand 4x4. W Polsce nie jest to aż tak popularny samochód, ale też widywałem te auta, na przykład użytkowane przez leśników. Ja testuję już trzecią generację Pandy 4x4, która to jest o tyle ciekawa, że tak wyglądające auto jak moje wcale nie oznacza, że jest to wersja 4x4. Poważnie, te wszystkie plastiki, dziwne nakładki na światła i tak dalej, to oznaka wyposażenia Cross, które to nie jest równoznaczne z napędem 4x4. Na szczęście moja wersja ma 4x4, ale tak tylko mówię, że jakbyście spotkali tak wyglądającą Pandę, to może się okazać, że ma ona napęd tylko naprzód. Czyli zarówno przedni, jak i napęd 4x4 w Pandzie Cross mają te dziwnie wyglądające światła, a także jej podwójne czerwone uszy do holowania z przodu, metalową osłonę pod silnikiem, plastikowe osłony w koło auta, a także jej podniesione zawieszenie, dzięki któremu Panda ma 161 mm prześwitu. I musicie przyznać, że Panda 4x4 w takim ubraniu wygląda bojowo. Chociaż te światła do najpiękniejszych nie należą, wolałbym zwykłe światła, bo te trochę mi przypominają jakąś multiple. No ale to kwestia gustu. Ciekawym patentem są felgi, które to są stalowe i mają plastikowe osłony, czyli kołpaki. Przyznacie, że można się nabrać i pomyśleć, że są to alufelgi. Dobra, to pora zajrzeć do bagażnika, który jest malutki jak auto. Jego pojemność to 225 litrów. Podłoga ma drugie dno, a pod spodem znajdziemy zestaw kluczy i koło dojazdowe. Dopiero po położeniu tylnej kanapy mamy 780 litrów pojemności i można tutaj coś większego wpakować. W sumie to warto jeszcze wrócić do wymiarów auta, bo te mają kluczowe znaczenie przy jeździe w terenie. Samochód mierzy 3686 mm długości, 1672 mm szerokości oraz 1605 mm wysokości. No i jest mały. I pomimo tak małej długości, samochód ma dwie pary drzwi i o dziwo da się z tyłu usiąść. Ja mam za sobą, co prawda, dosłownie 2 cm wolnej przestrzeni na nogi i tyle samo na głowę, ale się mieszczę. Niestety, z tyłu nie ma absolutnie żadnych udogodnień, nawiewów, złącz, nie ma nawet miejsca na napoje czy gazetownika. Ba, nawet szyby są na korbę, a ja mam najwyższe wyposażenie. Aha, i z tyłu 3 dorosłe osoby, no nie ma szans, żeby się zmieściły obok siebie. Z przodu jest już lepiej i miejsca jest zdecydowanie więcej. Problemem niestety jest regulacja kierownicy tylko w pionie, co dzisiaj jest już rzadkością w nowych autach. Chociaż nie. Powiedziałem, że z przodu jest wygodnie, ale muszę doprecyzować. Tylko na fotelu kierowcy. Na miejscu pasażera siedzi się jak na taborecie, ponieważ fotel nie ma regulacji wysokości. A to w moim przypadku oznacza głowę wbitą w dach. Słabo. To przechodzimy do deski rozdzielczej, która to niedawno przeszła małe odświeżenie i w efekcie możemy mieć taki oto duży, bo 7-calowy, ekran dotykowy. Poza tym deska jest wykonana częściowo z materiałów z recyklingu, co najlepiej widać po tym elemencie, który wygląda jak te takie ekopojemniki na jedzenie na wynos albo na kawę. W sumie lepsze to niż piano black. W ogóle jak pewnie zauważyliście, to całe wnętrze ma mnóstwo okrągłych kwadratów. No wiecie, takie zaokrąglone kwadraty, ja to zawsze nazywałem kwadratura koła. Ma to swój urok. Podobnie jak napisy Panda na drzwiach czy na górze deski rozdzielczej. Lubię takie smaczki. Niestety materiały są super twarde i ekran nieco trzeszczy. Ale tylko on. Poza tym jest cicho i twardo. W trakcie jazdy nic nie skrzypi. W sumie, skoro to ma być auto 4x4, to ta twardość to zaleta, więc tutaj się nie będę czepiał. Auto też jest na tyle małe, że na drzwiach nie było miejsca do sterowania szybami, a to jest na środku przy drążku skrzyni biegów. W sumie sam drążek też jest tak blisko kierownicy, że można zmieniać biegi prawie bez odrywania rąk od kierownicy. To jest akurat wygodne. Obsługa też jest wygodna i prosta. Tutaj wszystkie funkcje mamy pod fizycznymi przyciskami. Ekran też ma proste menu i system, który działa w miarę płynnie.
Drugi mały ekran mamy na zegarach, który jest naszym komputerem pokładowym i to wszystko. Jeszcze taki ostatni smaczek w kabinie to wajcha od hamulca ręcznego. Wielka i w sumie niewygodna. Dobra, to pora poszukać schowków. Jak na tak małe auto mamy dużo przegródek, gdzie możemy rzucić różne graty, co szanuję. Zwłaszcza ta wielka japa przed pasażerem oraz taki mały schowek nad ekranem to fajne rozwiązanie. Czapka, rękawiczki, telefon i co tam jeszcze, wszystko można w tej małej pandzie porozkładać. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Ta jest oczywiście na patyku i niestety po jej otwarciu widzimy oszczędności, jakim jest niepomalowana maska od spodu. Drugi szok to silnik. Otóż testowana Panda ma dwucylindrowy silnik turbo o pojemności 0,9 litra. Tak, 2 cylindry, 0,9 litra, turbobenzyna 85 koni. Tak ten szatan brzmi. No już przy odpaleniu brzmi, jakby rozrusznik miał więcej mocy niż silnik i auto ledwo odpalało. A sama jednostka i wydech brzmią jak połączenie Fiata 126P, Citroena 2CV i Cinquecento. No brzmi słabo. I takie też ma niestety osiągi. Katalogowo od 0 do 100 Panda z tym silnikiem powinna robić 12,7 sekundy, ale ja nie potrafiłem złamać bariery 14 sekund. Mój rekord to 14,3 sekundy. Ale przyznam się Wam, że zrobiłem tylko 6 prób i się poddałem. Samochód ma bardzo słabą skrzynię biegów i po prostu nie chciałem się więcej denerwować. Nie dość, że drugi bieg nie wchodzi idealnie pionowo w dół, tylko tak jakoś pod takim lekkim kątem, to na każdym kolejnym biegu auto łapie odcinkę przy innych obrotach. Do tego dochodzi bardzo mało precyzyjna skrzynia, która potrafi lekko zazgrzytać. No to jest słabe. Na domiar złego mamy tutaj 6 biegów, tylko kompletnie nie wiem po co, skoro na 6. biegu, jadąc 90 km na godzinę, mamy już 2500 obrotów, a przy 110 3000. Więcej jechać się już nie chce, bo hałas tej jednostki w połączeniu z pędem powietrza jest już nie do zniesienia. Przecież tutaj aż się prosi o taki 6. bieg, który byłby tylko na trasy. Pochwalić za to muszę pierwszy bieg, bo ten jest właśnie nieco krótszy i robi jako taki reduktor. Ale znowu jest inny problem. Nie da się na tym biegu strzelić ze sprzęgła wyżej niż 3500 obrotów. To w przypadku jakiejś takiej piaskowej lub błotnej pułapki może się okazać zgubne i osoby mniej wprawione będą palić sprzęgło. No dobra, to płynnie przeszliśmy do właściwości terenowych. Panda 4x4 nigdy nie była i nigdy nie będzie prawdziwą terenówką. To nie jest auto na ramię, nie ma tutaj prawdziwych blokad i tak dalej. Panda nadrabia czymś innym, wymiarami, zwrotnością oraz masą. Samochód, tak jak mówiłem, ma niecałe 3,7 metra długości, średnicy zawracania na poziomie 9,7 metra oraz masę 1155 kg i to już z płynami. I to faktycznie czuć. Na przykład tutaj jechałem po takim kopnym, miękkim, zapadającym się piachu, gdzie podwozie już szurało po nim i auto jechało dalej. Dopóki bym się oczywiście nie zatrzymał, ale i tak, jak na taką niemal zwykłą szosową oponę, to bardzo ładny wynik. Jakieś leśne drogi czy podjazdy na Pandzie 4x4 nie robią absolutnie żadnego wrażenia. Czasem po prostu trzeba wziąć lepszy rozpęd. Ale gdyby tutaj wrzucić nieco agresywniejszy bieżnik, to w ogóle byłoby idealnie. Samochód ma dołączoną tylną oś automatycznie, a producent chwali się, że mamy elektroniczną blokadę dyferencjałów. To oczywiście jest nic innego jak sterowanie za pomocą kontroli trakcji, ale i tak sprawdza się. Mały teren dla Pandy nie jest straszny, a na większy trzeba by się moim zdaniem po prostu lepiej przygotować. Lepsze opony i chyba lepszy silnik. To znaczy, ten jest momentami za słaby i trzeba znacznie więcej miejsca, żeby się rozpędzić, a jeździłem kiedyś odmianą z dieslem i było znacznie lepiej. I ciszej, i osiągi wydawały się lepsze. No ta dwucylindrowa jednostka jest dobra jako ciekawostka i nic więcej.
Zwłaszcza, że wcale tak bardzo mało nie pali. W mieście 7 litrów to jest takie minimum, a przy większych korkach i cięższej nodze mamy wynik na poziomie 9-10 litrów, co w takim szkrabie jest słabym wynikiem. Na trasie jest tylko nieco lepiej, bo przy 110 pali 6 litrów, a przy 140 8,5. Z tym, że mówię, jazda 140 oznacza ogromny szum i hałas, więc nie polecam. Bak paliwa jest mały, jak i auto, i ma 35 litrów, czyli starcza nam na około 400 km jazdy. To, co mnie jeszcze denerwowało, to tryb Eco, który włącza się za każdym razem po odpaleniu samochodu i trzeba pamiętać, żeby go wyłączyć. Bo jak nie wyłączymy go, to samochód jest wykastrowany z osiągów i już kompletnie nie jedzie. To powinno się opcjonalnie włączać, albo w sumie w ogóle tego nie powinno być, bo z moich obserwacji to nie wpływa nic a nic na mniejsze spalanie. Ba, jak miałem włączone Eco, to wydaje mi się, że miałem o 2,3 litra większe wyniki, bo musiałem wyżej auto kręcić, żeby jako tako jechało. A bez Eco, jak już się ogarnie, kiedy najlepiej zmieniać biegi i jak jedziemy na pusto, to Panda coś tam jedzie. Nie można powiedzieć, że jest to muł, ale nie próbujcie się tym ścigać. Zaletą jest na pewno to podniesione zawieszenie, które pozwala wręcz przelatywać przez leżące policjanty czy inne dziury. Krawężniki też nie są tej Pandzie straszne. W ogóle Panda 4x4 jest zaskakująco komfortowym autem, co docenią spokojni kierowcy. Przez wyboje tak miło auto płynie, ale też nieco wychyla się na zakrętach. Jest też funkcja dla drobnych pań, czyli City, dzięki której kierownicę możemy kręcić jedną ręką, tak mocne jest wtedy wspomaganie. Miło. A jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. Otóż Panda ma z tyłu izofixy pod montaż fotelika dziecięcego, niestety bardzo ciężko wpiąć w nie fotelik. Są zbyt wysoko osadzone i dziwnie zagięte, przez co ja miałem problem zarówno z montażem, jak i demontażem fotelików. To skupmy się na cenniku. Podstawowa Panda z silnikiem 4x4 kosztuje 63 000 złotych. Obecnie jest też promocja, która obniża tą cenę o całe 600 zł. Ja jednak klasycznie będę podawał ceny bez promocji. Mój egzemplarz w odmianie Cross z kilkoma dodatkami kosztował 75 600 zł. Wydaje się dużo, ale auto było już nieźle wyposażone, więc jakbyśmy doklikali te opcje, które są tutaj do zwykłej Pandy, to wcale nie ma aż tak dużej różnicy. Co więcej, Panda 4x4 jest obecnie najtańszym autem 4x4 na rynku, bo tak jak mówiłem, można ją kupić za 63 000 zł. Na drugim miejscu jest Suzuki Ignis, który kosztuje 74 500 zł, a dalej jest Dacia Duster, która to kosztuje już 85 000 zł w wersji 4x4. Niestety, Dacia jest dostępna tylko z najbogatszym wyposażeniem, Prestige, stąd też tak wysoka, prestiżowa cena. Jeśli myślicie jeszcze o Suzuki Jimny, to on, nie dość, że obecnie startuje od 95 000 zł, to dodatkowo ma tylko homologację dwuosobową. Ale tak, bez wątpienia Jimny z tych 4 wymienionych aut to najlepszy samochód w teren. Fiat Panda 4x4 to jedno z tych aut, które od dawna chciałem przetestować. Mały, lekki samochód z napędem 4x4 wydawał mi się idealny do jakichś górskich miejscowości czy do pracy leśnika. I wciąż tak uważam, chociaż moim zdaniem nie z tym silnikiem i nie z taką skrzynią biegów. Dwucylindrowa jednostka, jako ciekawostka, może i brzmi interesująco, ale w codziennym użytkowaniu jest po prostu męcząca. Brzmi herlawie, drży, pali dużo i momentami nie ma siły, co przy aucie z 4x4 jest niestety czasem potrzebne. Skrzynia ma niby 6 biegów, a tak naprawdę przy 110 jest już 3000 obrotów, a dodatkowo pierwszy bieg nie pozwala na porządny strzał ze sprzęgła, bo ma blokadę na 3500 obrotów. Co więcej, drażniło mnie ciągłe włączanie się trybu Eco, który kastruje Pandę z osiągów, a także i szkoda braku regulacji kierownicy w poziomie oraz regulacji wysokości fotela pasażera. Szkoda, ogromna szkoda, że w ofercie nie ma już diesla, bo ten moim zdaniem znacznie zmieniłby przeze mnie postrzeganie tego auta, bo czuć, że Panda ma ogromny potencjał. Jest lekka, zwinna i jej gabaryty są właśnie ogromną zaletą w terenie. Tylko proponuję dorzucić nieco bardziej agresywny bieżnik i to wystarczy. No i Panda 4x4 to najtańsze auto z 4x4 na rynku, ponad 10 000 zł taniej od kolejnej propozycji, a to jest sporo kasy. I jeszcze na chwilę Was zatrzymam w temacie najtańszych aut z 4x4 na naszym rynku. Otóż jest dostępna legenda, Lada Niva, która w 3-drzwiowym nadwoziu startuje od 58 900 zł. Z tym, że nie jest to oficjalny przedstawiciel w Polsce, tylko importer, stąd też w oficjalnych rankingach często Lada jest pomijana. A szkoda, bo podobno to kawał porządnego samochodu. Może kiedyś mi się uda zrobić test, zwłaszcza, że jedna z wersji jest sygnowana moim nazwiskiem. Cześć!